Minęło drugie lato mojego siedliska i mojego życia w 2 krajach, Polsce i Irlandii. I dokładnie w tym czasie, od lata do lata, zmieniło się tutaj najwięcej. W związku z tym, że na kanale pojawiło się w tym czasie sporo nowych osób, pomyślałam, że to dobry moment na podsumowanie i powitanie Was wszystkich. Witajcie w moim świecie. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak moja pusta działka ożyła. Odpowiem na Wasze pytania i przy okazji zapytam o radę w paru kwestiach. Rok temu było tu pusto. A teraz mamy ogrodzenie, garaż, a raczej składzik, domek, pierwszy ogród i miejsce do spotkań, bycia razem, blisko natury i jej piękna. Jak wspomniałam, na razie zostaję w Irlandii. Tu mam swoje miejsce i mini wersję tego, co kocham. Kilku przyjaciół, malutką część rodziny. Ogródek i las w pobliżu. I moje ukochane zwierzęta. Ale też coraz mocniej zakorzeniam się w moim nowym miejscu w Polsce. Z każdym miesiącem, z każdym zasadzonym drzewkiem, siedlisko Zmiana istnieje coraz bardziej. A oto historia tego, co udało się osiągnąć od lata 2024 do lata 2025. Od pustej działki do zalążka prawdziwego siedliska, który żyje, rośnie, karmi i daje radość. Działka ma 8000 m2, z czego 5000 m2 to las. A pozostałe 3000 to działka budowlana z pozwoleniem na budowę. Leży na terenie Natura 2000 w otulinie parków krajobrazowych. Z jednej strony jest przytulona do malutkiej miejscowości z małym lokalnym sklepikiem, z drugiej do pola, a kilka kroków dalej zaczynają się lasy borów tucholskich. Jednymi z pierwszych inwestycji po tym, jak w maju 2024 roku zakup został sfinalizowany, było postawienie ogrodzenia i ładnego domku gospodarczego, naszej tymczasowej bazy. Teraz moja Sunia może biegać do woli. A kto zna lurczery i harty, ten wie, że to psy, które mogłyby gonić zwierzynę w nieskończoność. Chciałam dać jej możliwość swobodnego biegu. Chciałam cieszyć się jej szaleństwem, ale nie chciałam narażać okolicznej zwierzyny. W końcu jesteśmy w borach tucholskich, gdzie sarny podchodzą pod ogrodzenie, a wszelkiego rodzaju żywa drobnica przemyka wśród traw. Żyjmy i dajmy żyć innym. A dla nas? A dla nas zaczął się intensywny, ale równocześnie piękny czas.
Wspólna praca, bycie razem po tylu latach życia oddzielnie i spotykania się na chwilę kilka razy do roku. Świadomość, że budujemy dla siebie. Działka na papierze jest moja, ale w rzeczywistości jest nasza, wspólna. Trochę potrwało, zanim dostaliśmy wszystkie pozwolenia, ale w końcu nadszedł ten dzień, kiedy pojawił się i domek. Przyjechał w 3 częściach. Oddzielnie 2 połówki głównej bryły i oddzielnie taras. Taras się zgubił po drodze i trzeba było panów pokierować. Ale ostatecznie całość została skompletowana, połączona i oddana do naszej dyspozycji. To taki mój przyczółek, namiastka tego, co będzie. Jest niewielki, 25 m2 plus taras. Nie jest mieszkalny, bo w planach jest główny dom. Ale miło jest mieć przytulne schronienie, móc patrzeć na deszcz z osłony tarasu lub ogrzać się po pracy w chłodny dzień. Sama złożyłam niewielką kuchnię z Ikei, a mama pożyczyła mi podstawowe wyposażenie. Powoli zbieram własne rzeczy, takie z duszą. Nie śpieszy mi się. A na razie wystarczy na podstawowe potrzeby. Przez niemal rok siedzieliśmy w saloniku na zestawie mebli ogrodowych, które starałam się ocieplić własnoręcznie zrobionym na szydełku kocem i poduszkami. Lubię takie detale. I robić, i się nimi cieszyć. Kiedy nadeszła jesień, wnętrze było oświetlane lampami na baterię. Było nastrojowo, chociaż trochę chłodno. Pytaliście, czy jest wilgoć. Po pierwszym sezonie nie było nieprzyjemnego zapachu ani w powietrzu, ani w materiałach. Ogrzewane było sporadycznie i znowu będzie przenośnym grzejnikiem gazowym. Także na razie wygląda w porządku. Dopiero od tego roku jest prąd, na razie budowlany. Dopiero kiedy wybuduję główny dom, będziemy mogli dostać zwykły. Do tej pory może znajdziemy jakieś inne rozwiązanie naszych potrzeb. Może wy macie jakieś kreatywne pomysły? Wiem, że można by pomyśleć o panelach słonecznych, ale nie wiem, czy byłoby mnie w tym momencie stać i czy to niezbyt skomplikowane na moje obecne potrzeby. Głównie, żeby coś ugotować i zaświecić światło wieczorem. W tym roku wnętrze domku przeszło prawdziwą transformację. Pomalowałam na biało niektóre ściany. Przyszła porządna, wygodna sofa w pięknym zielonym kolorze. Są też dodatkowe meble, szafa, stolik, mały regał na książki. Powiesiłam obrazy i całość nabrała prawdziwie domowego charakteru. W kuchni już można nawet gotować. Zdecydowałam się na przenośną dwupalnikową kuchenkę indukcyjną, bo nie chciałam na stałe zajmować blatu, który i tak jest niewielki. Po kilku miesiącach użytkowania potwierdzam, że był to dobry zakup. W zupełności wystarcza.
Domek był lekko zakonserwowany, pod ręką czuło się surowość drewna i po pierwszej zimie widać było, że z zewnątrz dość szybko zmienia kolor. Dlatego w tym roku trzeba było porządnie wziąć się do pracy. Pogoda na szczęście dopisała i wspólnymi siłami dwukrotnie pomalowaliśmy całość, łącznie z tarasem. Wybrałam impregnat hybrydowy, kolor teak. Okiennice i drzwi ciemnozielone, bo chciałam, żeby całość stapiała się z lasem i okolicą. Stała się jego częścią. Przy kolumnie tarasu zasadziłam glicynię. Już pięknie się pnie. I tu pytanie, jak myślicie, powinniśmy coś z nią zrobić w tym roku, żeby w przyszłości ładnie zakwitła? Czy zostawić, niech się pnie do przyszłego roku i później ją tylko przycinać? Od samego początku planowaliśmy łapać deszczówkę. Piaszczysta ziemia mojego siedliska szybko wysycha i potrzeba sporo wody, żeby utrzymać na niej roślinność. Szczególnie w tak początkowej fazie aklimatyzacji i wzrostu. Ogród warzywny też ma spore wymagania. Dlatego mamy rynny podłączone do beczek, a mój brat wkopał w ziemię większe pojemniki do łapania deszczówki z domku. Te żółte rury, które widzicie czasami na ujęciach, są podłączane, kiedy pojemniki już się napełnią i trzeba odprowadzić wodę z dala od budynku. Nie chcemy, żeby nam całość podmywało. Może to nie najpiękniejsze rozwiązanie i w przyszłości na pewno wymyślimy coś innego, ale na razie się sprawdza. Zależało mi, żeby stworzyć zieloną ramę dla całego siedliska, więc wiosną tego roku posadziliśmy grabowy żywopłot. Trochę to potrwało, bo mieliśmy do zagospodarowania 2 kilkudziesięciometrowe ściany działki, ale wiem, że było warto. Potrzeba takiej ochrony i nam, i roślinom w ogrodzie, bo jednak często dość mocno wieje. Wszyscy doradzali przycięcie sadzonek grabów po posadzeniu i tak zrobiłam.
ale w maju przyszły dość spore przymrozki. Przyznam, że był to czas łamiących się serc. Niektóre sadzonki po tych wiosennych przymrozkach wyglądały słabo. Mieliście takie doświadczenia? Nawozimy i dbamy o nasze rośliny, ale może popełniamy jakiś błąd? Co o tym sądzicie? Może lepiej tych grabów w przyszłym roku nie przycinać, żeby mogły spokojnie rosnąć i się wzmocnić? Nie zależy mi na gęstym żywopłocie. Mam nadzieję, że z czasem wyrosną z nich po prostu gęste drzewka, które ochronią nas trochę przed wiatrem i zasłonią płot. Chciałabym czuć się otoczona lasem ze wszystkich stron. Mam nadzieję, że dzięki grabom całość jeszcze bardziej wtopi się w otoczenie, że drzewka w końcu porządnie się zakorzenią i wzmocnią w przyszłym sezonie. Jak już wspomniałam, ziemia w siedlisku to głównie piach. Jak mój tata mówi, mocna szóstka. Każdy fragment, który chcieliśmy zagospodarować, czy to pod trawę, czy ogród, potrzebował żyznej ziemi. Wyładowane ciężarówki przyjechały już 2 razy. Na początku, latem zeszłego roku, pod sad i pierwszy trawnik, a drugi raz w tym roku do ogrodu, by wypełnić pierwsze podwyższone grządki. Wiem, że to dopiero początek i sporo pracy trzeba będzie włożyć w urzeźnienie całości. Mimo że nie planuję boiska piłkarskiego z równiutko ostrzyżoną trawą, bo natywna flora ma swój urok, trochę zieleni chciałabym jednak mieć. A to ma swoje wymagania. Na przykład marzy mi się sad z trawą i ławeczką w cieniu owocowych drzew. Będzie też druga wyspa bliżej lasu z drzewkami i kwitnącymi krzewami, z pachnącym bzem i poskręcaną wierzbą. Każdy taki skrawek jest mozolnie wyrywany spod władzy kosmaczka. Niepozornej rośliny, która pod ziemią tworzy gęsty kożuch korzeni i skutecznie wybiera wszystko inne. Łopata po łopacie. Od zeszłego roku powoli pozbywam się tego twardziela z kolejnych wysp. Jeśli jest sucho, korzenie otrzepuje się dość łatwo. Ale mimo wszystko to mozolna, brudna praca. Szczególnie jeśli wieje. Postanowiłam działać właśnie tak wyspowo. Wyrwać kawałek, zagospodarować, żeby już sobie rosło. Potem kolejny. W zeszłym roku udało się stworzyć pierwszą wyspę zieleni na mojej pustej działce, właśnie pod sad. Zasadziliśmy jabłonki, śliwy, wiśnie i czereśnie. Moje ulubione owoce. Takie, z których przetwory jem najchętniej. Są też krzaki czarnej i czerwonej porzeczki i pikwa. Oczywiście nie robię wszystkiego sama. Pracy jest cały czas mnóstwo i nie zaszłabym tak daleko bez pomocy. Na przykład podwyższone grządki są dziełem mojego brata. Cieszę się, że udało mi się przyjechać na czas i pomóc je wykańczać i napełniać. Cieszę się, że możemy robić takie rzeczy razem. Kompostownik wymyśliła moja mama. A o zrębki z wielką cierpliwością dzień po dniu zadbał tata. Na ujęciach z zeszłego roku widać góry gałęzi piętrzące się na skraju działki. To też moi rodzice.
Stopniowo, cierpliwie i często w pocie czoła uprzątali nasz las. Góry pozornie do niczego się nie nadającego odpadu zaległy na kilka miesięcy w lesie, a w tym roku się przydały. Część właśnie na zrębki, a część na płotki. Udało mi się wybrać kilka naręczy w miarę długich, cienkich i jeszcze nadal giętkich gałęzi i upleść z nich wyższe płotki do osłony warzyw przed wiatrem i niższe do zaznaczenia granic przyszłego ogrodu. Od razu zrobiło się przytulniej i bardziej wiejsko. Ogród to również dzieło mojej mamy. Ja przyjechałam w sumie na gotowe, kiedy w skrzyniach wykiełkowały już marchewki, koperek, ogórki i wiele innych pyszności. Uwielbiam ogórki małosolne, to dla mnie zwiastun letnich dni. Robię je również w Irlandii, chociaż tam albo muszę je sobie sama wyhodować, albo kupić w polskim sklepie. No i kiszone, na później. Miło popatrzeć na rzędy wypełnionych słoików. Jest trochę tak jak wtedy, kiedy byłam dzieckiem. I wchodziłam do naszej spiżarni, a na półkach stały kompoty, ogórki, dżemy, zawekowane sałatki, grzybki, a w kamionkowym garnku smalec. Możliwe, że chcę tego siedliska dla ożywienia tamtych wspomnień. Ale w sumie, dlaczego nie? Dlaczego nie zbudować mojej własnej wersji tego, co było dobre, proste i smaczne? Lubię moje życie, lubię być w biznesie, pomagać ludziom i być częścią większego świata. Ale lubię i potrzebuję równocześnie ciszy, spokoju, prostoty. Ziemi pod łopatą. Zapachu mięty i koperku, smaku truskawki i pomidora prosto z krzaczka. Minęło 1,5 roku i mam poczucie, że to dopiero początek. Bardzo mnie to cieszy i nie mogę się już doczekać kolejnej wiosny. Do wszystkich, którzy mówią, że kilka lat to bardzo długo i po co już się ekscytować. Po pierwsze, czas mija bardzo szybko. Nie mogę uwierzyć, że 1,5 roku temu, tylko 1,5 roku temu, nie było tego wszystkiego, że pomysł dopiero nabierał kształtu. A teraz jest to wszystko. A po co to wszystko? Dla kogo? Dla mnie. Dla mojej rodziny, przyjaciół, dla was. Już powstało miejsce, które łączy, daje odpoczynek i radość. Daje możliwość prostej, dobrej pracy i satysfakcji z postępów. A przy tym jest piękne. Daje odprężenie. I zainspirowało mnie do stworzenia tego kanału właśnie w takiej refleksyjnej formie. Ale dla kogo takie siedlisko? Dla mnie. Mam zamiar pożyć jeszcze trochę, cieszyć się dobrym życiem. Niektórzy dostają prezenty od losu. Ja muszę i chcę swoją rzeczywistość sobie wypracować. No to robię. A co dalej? Sadzenie nowych drzew, rozbudowa ogrodu, może studnia, ziemianka, a za kilka lat dom. I tutaj mam kilka pytań. Jak zabrać się do takiej studni?
Podobno to trochę taka ruletka. Trafi, nie trafi. Macie jakieś sposoby, żeby wyznaczyć optymalne miejsce? No i w domu. Kominek czy piec kaflowy? Marzy mi się miejsce, w którym można usiąść zimą z książką i kubkiem herbaty, ale nie wiem jeszcze, która opcja jest lepsza na co dzień. Niby kominek to otwarty ogień, romantycznie, ale może zamiast tego zdecydować się na piękny piec kaflowy? Kominek czy piec kaflowy? A jeśli kominek, to jaki? No i ziemianka. Chciałabym mieć taką wkopaną w ziemię. Jaka lepsza? Plastikowa? Betonowa? Jakiej wielkości? Macie jakieś doświadczenia? W domu jest przewidziana niewielka spiżarnia, ale chciałabym mieć suche, chłodne miejsce do przechowywania większej ilości zapasów. Będę wdzięczna za każdą radę. Nadal nie mogę uwierzyć, że mam ziemię i swój własny las. A to dopiero początek tej historii.